które osiągnęły wyzwolenie. Powracam pełni. An attack of ecstasy. Nakazany obowiązek. Eva. Z pewnością. Tasmat. Zatem. Twam. Ty. Purvai. Przez przodków. Purvatara. Starożytni przodkowie. Kritam. Jak były wykonywane? Tłumaczenie. Wszystkie wyzwolone dusze w czasach starożytnych działały z tym zrozumieniem i w ten sposób osiągnęły wyzwolenie. Zatem, tak jak starożytni, powinny spełnić swój obowiązek z tą boską świadomością. Znaczenie. Są dwa rodzaje ludzi. Istotny werset. This word you see, the last word in the second line. Ostatnie słowo Mumukshubi. w drugiej linijce, które widzicie, mumukshubi, Is very significant. jest It is a necessary qualification for one to take up the path of Krishna consciousness. Jest bardzo znaczący, ponieważ jest konieczną kwalifikacją dla osoby, która podejmuje świadomość Kryszny. Mumukshubi means to be desirous of liberation. Mumukshubi oznacza pełen pragnień wyzwolenia. Srila Prabhupada says that unless one is seeking liberation, then his attempt to master the Vedic knowledge will be useless. Prabhupada powiedział, że dopóki ktoś nie poszukuje wyzwolenia, dopóty jego próby opanowania do mistrzowskiego stopnia literatury czy wiedzy wedyjskiej będą bezużyteczne. And that is confirmed by Lord Krishna. Jest to również potwierdzone przez Pana Krishna Second chapter of Bhagavad Gita. w drugim rozdziale Bhagavad Gita. Where he says, Bhoga Ishwarya Prashaktanam Taya Parita Chetasam Vyavasayatmika Buddhir Samadhavana Vidhiyate. That if one is desirous of Bhoga, material sense enjoyment, and Aishwarya, material opulence, then he'll never be able to absorb his mind in transcendence. Krishna mówi właśnie w tym wersecie, że dopóki ktoś jest zaabsorbowany Boga, czyli materialnymi przyjemnościami i Aishwarya, pragnieniem zdobycia bogactwa, on nigdy nie będzie w stanie zaabsorbować swojego umysłu w transcendencję. But even if one is mumukshubi, is desirous of liberation, there is still a great obstacle that must be overcome. Nawet jeżeli jednak ktoś jest mumukshubi, czyli pragnie wyzwolenia, nadal ma pewną przeszkodę, którą musi pokonać. And that is explained by Srila Rupa Goswami in a verse which is quoted in the next chapter, chapter 5, verse 2 in the purport. I to wyjaśnienie jest w wersecie zacytowanym przez Prabhupada właśnie w 5 rozdziale. Jest to werset Srila Rupa Goswamiego. Yes, the verse says, Prapanchikataya buddhya hari sambandhi, experienced in Krishna consciousness, or those who have not had the fortune of taking shelter of one who is experienced and advanced devotee, then they're in danger of making the mistake of what is sometimes called throwing the baby out with the dirty bathwater. Więc innymi słowy polega to na tym, że osoba, która jest neofitą, bądź nie ma doświadczenia w zakresie świadomości Kryszny, albo też nie przyjęła schronienia osoby, która jest doświadczona w świadomości Kryszny, może stanąć w takiej niebezpiecznej sytuacji, kiedy to wylewa dziecko razem z kąpielą. This imperfect renunciation is compared to that. Właśnie do tego porównane jest to niedoskonałe wyrzeczenie. Halgu Vairagya. So when a mother is washing her baby in that plastic tub
So the water becomes dirty. So the water is to be rejected. But not the baby who's in the water. You have to take the baby out, and then you throw that water out the window. Więc jest to falgu vairagya, co polega na tym, że jeśli matka kąpie swoje niemowlę w wanience plastikowej i ta woda już jest brudna, to wtedy trzeba wodę wylać, ale zanim się wody wyleje, trzeba wyjąć niemowlę. Nie można po prostu wylać go razem z wodą. So, Hari Sambandha Vastuna statement from this verse quoted by from Bhakti Rasamrita Sindhu. Hari Sambandha Vastuna means that things, Vastu means things, have their relationship, Sambandha means relationship, with Hari, with Lord Krishna. Więc w tym wersecie Suhotra Swami używa słów Hari Sambandhi Vastuna, co oznacza, że Vastu, rzeczy, mają Sambandhi, związek z Hari. So to actually become established in liberation, to achieve liberation, one must see that. One must see how everything is connected to Krishna. Więc żeby rzeczywiście zostać utwierdzonym, żeby rzeczywiście osiągnąć wyzwolenie, trzeba widzieć ten związek wszystkich rzeczy z Kryszną. So in this verse, this 15th verse of the 4th chapter, Lord Krishna is using the word mumukshubi in this sense of one who has actually attained liberation, not a neophyte who is searching after liberation. Więc w tym wersecie właśnie Kryszna używa słowa mumukshubi w odniesieniu do osób, które już osiągnęły wyzwolenie, a nie w odniesieniu do neofitów, którzy dopiero poszukują wyzwolenia. So such liberated souls are referred to as Atmaramas in the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam określa takie osoby właśnie jakoś Atmarama. Atmarama cha munayo nirgranto api urukrame. These who have attained Atmaramas, who are self-satisfied, who have attained liberation, they have no interest in anything material. Atmarama, osoby, które są samosatysfakcjonowane i nie są zainteresowane niczym materialnym, nie są po prostu zainteresowane żadnymi rzeczami materialnymi. But what does that mean? Ale co to oznacza? To materialne, co oznacza? It means that which is not connected to Krishna. Oznacza to, co nie jest związane z Kryszną. Because on the other side, Kulvantiya Haitikam Bhaktir, what is that? Itambuto Guno Hari. On the other side, these same Atmaramas, they are spontaneously attracted to Guna Hari, to the qualities of Lord Hari, to the personal qualities, name, form, qualities, activities, pastimes, all that which is connected with Lord Krishna. They are spontaneously, Kurvanti Ahaitukam Bhakti, spontaneous. They're also having an ecstasy attack. They're spontaneously attracted to Krishna and Krishna's qualities. Ale z drugiej strony te same osoby te Atmarama, są przyciągnięte do tych różnych cech Kryszny, cech Hari, które takich jak imię, rozrywki, siedziba, towarzysze, więc oni spontanicznie po prostu są do tych rzeczy przyciągnięci. Srila Sukadeva Goswami, he stayed deliberately within the womb of his mother for 16 years. Srila Sukadeva Goswami świadomie pozostał w łonie swojej matki przez 16 lat. Because he was Atmarama, self-satisfied. He saw no reason. Why should I take birth? Ponieważ był on Atmarama i był sam usatysfakcjonowany i nie widział żadnego powodu, żeby po prostu przyjmować, żeby się rodzić. If I leave my mother's womb, I'll be immediately engaged by my family in material activities. Jeśli opuszczę łono swojej matki, to natychmiast zostanę zaangażowany w materialne czynności przez członków mojej rodziny. I'll have to maintain this body. Będę musiał utrzymywać to ciało. I'll have to satisfy my father. Będę musiał zadowolić swojego ojca. By entering household life. Rozpoczynając życie gryhasty. So better I stay here in my mother's womb.
Jest lepiej, jak pozostanę tutaj w łonie swojej matki. But then he heard his father, Srila Vyasadeva, reciting Srimad Bhagavatam. Ale wtedy usłyszał, jak jego ojciec, Srila Vyasadeva, recytuje Srimad Bhagavatam. And Srimad Bhagavatam is the glorification of the beautiful name, form, quality, activities of Krishna. I Srimad Bhagavatam jest gloryfikacją wspaniałych imion, cech, czynności i siedziby Kryszny. So, hearing the Srimad Bhagavatam gave Sri Sukadeva Goswami a purpose to be born in this world. Jest to wysłuchanie Srimad Bhagavatam przez Sukadeva Goswami, tak pomachał mu ręką, bye bye. So, walking like a naked madman, Sukadeva Goswami came to the bank of the Ganges and saw there Maharaj Pariksit surrounded by thousands of great rishis. Więc chodząc jak nagi szaleniec, Sukadeva Goswami po prostu chodził wszędzie i w końcu dotarł do Maharaja Pariksita otoczonego przez tysiące mędrców. Maharaj Pariksit had asked the sages, please tell me in the last 7 days of my life, what is the highest good for me to attain? Maharaj Pariksit zapytał mędrców, powiedzcie proszę, co powinienem zrobić, jakie jest najlepsze zaangażowanie, które powinienem po prostu wykonać w ciągu tych 7 ostatnich dni swojego życia. So the different sages were putting forward different proposals. Więc różni mędrcy przedkładali różne propozycje. But when Sri Sukadeva Goswami arrived on the scene, they all stood up and they made place for Sukadeva Goswami to instruct Maharaj Pariksit, because all the sages there, including even Vyasadeva was there, Sukadeva Goswami's father, and Narada Muni, and so many other great sages, they could understand that Srila Sukadeva Goswami has taken birth in this world for only one purpose, and that is to recite Srimad Bhagavatam. He has no other purpose to be in this world, so let him speak. Więc wtedy wszyscy mędrcy, kiedy zobaczyli Sukadeva Goswamiego, natychmiast wstali i mimo, że był tam i Vyasadev i Narada Muni, oni wszyscy byli świadomi tego, że Sukadeva Goswami po prostu pojawił się tylko w jednym celu w tym świecie. Tylko w tym celu, aby po prostu wyrecytować Srimad Bhagavatam. There is a remarkably similar story of another great devotee, one of the 12 Alwars from South India, great Vaishnavas in the tradition of the Sri Sampradaya, Lakshmi Sampradaya. Co ciekawe, jest inna podobna historia dotycząca jednego z Alwarów, jednego z takich wielkich mistrzów pochodzących z Sri Sampradai. So one of the 12 Alwars is named Shatakopa. Jego imię jest Shatakopa. So he got this name because he was also staying too long within the womb of his mother. Otrzymał to imię z tego powodu, że również przebywał zbyt długo w łonie swojej matki. He didn't want to come out. Nie chciał wyjść. But then he felt the wind. There's a wind, or wind means a manifestation of vayu within a woman's body. It's called shatavayu, the wind of birth, which pushes the baby downward out of the womb. So he felt this wind pushing on him, and he became angry at the Shatavayu. Therefore he's called Shatakopa. He became angry at Shatavayu. Why are you pushing me out? Więc ale w pewnym momencie on poczuł Shatavayu, poczuł ten wiatr czy powietrze, które wypycha niemowlę z łona matki po to, żeby je urodzić. I on się rozgniewał po prostu na ten Shatavayu, dlatego dostał imię Shatakopa, po prostu ten, który się gniewa na Shatavayu. So Shatakopa, he took birth, but then he would not eat, he would not speak, he would not move. He simply sat without making any motion or sound whatsoever. Więc on po prostu w końcu urodził się, ale wtedy po prostu nic nie jadł, nic nie mówił, nie ruszał się, tylko po prostu siedział i w ogóle nic do niego nie docierało. So his parents,
They didn't know what to do with him. Więc jego rodzice nie wiedzieli w ogóle, co z nim zrobić. They could understand that this child is not ordinary. Mogli zrozumieć, że to dziecko nie jest zwykłe. So they brought him to a Vishnu temple. Więc przynieśli go do świątyni Wisznu. And in the courtyard of that temple, there was a very large tree growing. So they left the baby in the tree. Więc in the courtyard of the temple, there was a very large tree growing. So they left the baby, Shatakopa, in the tree. In the tree? Or? Put it next to the tree, whatever. On the tree. On the tree. Więc oni udali się tam i to było takie podwórko w tej świątyni, na którym rosło olbrzymie drzewo, więc oni po prostu umieścili to dziecko na tym drzewie. And this is an important distinction, because then he went in the tree. He found a hole and crawled into the tree. Okazało się, że to było dosyć istotne rozróżnienie, bo on znalazł tam dziurkę w tym drzewie i po prostu tam się wraczkował. Wszedł. So he stayed inside that tree for 16 years. I pozostał wewnątrz tego drzewa przez 16 lat. Simply sitting in the lotus posture, and he was absorbed in atmarama, in self-satisfaction. On po prostu siedział w pozycji lotosu i był zaabsorbowany w pozycji, na tej pozycji atmarama. So then there was a Brahmin who was led by a kind of vision. He had a kind of transcendental vision, which led him to that tree. Więc później znalazł się tam Brahmin, który miał swego rodzaju transcendentalną wizję, która go jakby przyprowadziła do tego drzewa. So this Brahmin, Madhu Kavi, then he approached the tree and put questions to the tree, and then from out of the tree, Shatakopa, he spoke the answers. Więc ten Brahmin zaczął po prostu zadawać pytania do tego drzewa, po czym Shatakopa po prostu dawał odpowiedzi. So other people thought Madhu Kavi was talking with a tree. Więc inni ludzie myśleli, że ten Madhu Kavi po prostu rozmawiał z drzewem. So then Madhu Kavi accepted the tree, or actually Shatakopa within the tree, accepted him as his spiritual master. Więc Madhu Kavi po prostu zaakceptował to drzewo, a właściwie Shatakopę, który siedział w tym drzewie, jako mistrza duchowego. And Shatakopa preached to him the glories of the Supreme Personality of Godhead. I Shatakopa nauczył go o chwałach najwyższej osoby Boga. It was at this point that he found a purpose to act within the world. To właśnie w tym momencie on poczuł cel, jak gdyby, działania w świecie materialnym. And after he fully enlightened his disciple, Madhu Kavi, then Shatakopa, he left his body and went back to Godhead. I wtedy, kiedy w pełni oświecił swojego ucznia Madhu Kavi, Shatakopa po prostu opuścił swoje ciało i wrócił do Boga. So these Sukadeva Goswami and Shatakopa, these exemplify the transcendental activity of a pure devotee. He does not come into this world to gratify his senses. Więc zarówno Sukadeva Goswami, jak i Shatakopa pokazują nam przykład takich czystych wielbicieli, że oni nie pojawiają się po to, aby zadowalać swoje zmysły. In this 4th chapter, let's just turn ahead to text 19, another very important text. Lord Krishna explains, Yasya sarve samarambha kama sankalpa varjita kinagni dagda karmanam tamahu panditim udha. Translation. Tłumaczenie. Ten posiada kompletną wiedzę, którego każdy czyn wolny jest od pragnienia zadowalania zmysłów. Mędrcy mówią, że pragnienie to zostało spalone przez ogień doskonałej wiedzy. So there is no kama sankalpa in a pure devotee. Kama sankalpa means a motive, a plan to enjoy sense gratification. A pure devotee has no such motivation, no such plan behind his activities. Czysty wielbiciel nie ma kama sankalpa,
Kama sankalpa oznacza motywację czy plan do zadowalania zmysłów. Czysty wielbiciel po prostu nic nie planuje, ani nie ma żadnej motywacji w jego działaniu dotyczącej zadowalania zmysłów. And so we can see how Sukadeva Goswami and Shatakopa are extreme examples of this. Więc widzimy, jak Sukadeva Goswami i Shatakopa są takimi skrajnymi tego przykładami. They even only took birth, only for the purpose of preaching. Otherwise, they had no other purpose to be in this world. Oni nawet tylko przyjęli narodziny po to, aby nauczać. W innym przypadku nie mieli żadnego innego celu. So then, the question comes from the rest of us. Więc teraz pytanie dotyczące nas pozostałych osób. That we also like to become devotees of Krishna, but we have to maintain our bodies. We find that we cannot exist without eating and sleeping. Więc chodzi o to, że my również chcielibyśmy zostać wielbicielami Kryszny, ale my musimy utrzymać jakoś swoje nasze ciała. Nie możemy po prostu egzystować bez jedzenia i spania. And even as Prabhupada said, it is very difficult even to exist without getting married, having sex, having children. Jak Prabhupada powiedział, że nawet bardzo trudno jest istnieć czy egzystować w tym świecie bez żony, bez dzieci. So eating, sleeping, mating, defending, as Prabhupada calls them, these are needs of the physical body. Więc to jedzenie, spanie, łączenie się w pary czy obrona są potrzebami tego ciała fizycznego. So, then how does Lord Krishna instruct us to handle this problem of the demands of the body in Krishna consciousness? Więc jak instruuje nas Kryszna odnośnie traktowania tych różnych potrzeb naszego ciała wewnątrz tego procesu świadomości Kryszny? For instance, eating. Na przykład jedzenie. Who can answer? Kto może odpowiedzieć? By taking prasad. Yeah, in other words, as Krishna says, by jagya. One must turn these activities of satisfying the needs of the body, into jagya, into sacrifice. Właśnie odpowiedź brzmiała, że przez jedzenie prasadam. Tak, więc przez jagya, Kryszna mówi, że po prostu należy zmienić te potrzeby swojego ciała w jagie, w składanie ofiar. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer and give away, Lord Krishna says, this should be all done as an offering, as jagya to me. Krishna mówi, że cokolwiek zrobisz, cokolwiek zjesz, cokolwiek dasz w ofierze, powinno być wszystko zrobione jako ofiara dla mnie. And then of all sacrifices, all different kinds of sacrifices, to purify our existence in this body, what is the ultimate sacrifice? What is the one sacrifice that takes care of all these other sacrifices? And the verse I'm thinking of appears later in this 4th chapter. I z tych wszystkich ofiar, po prostu jaka jest ofiara, która jest taka ostateczna? Ta odpowiedź po prostu znajduje się później w następnych wersetach. Who knows? I kto wie? Just after this verse, Lord Krishna will start to explain different kinds of sacrifices. Tuż za tym wersetem Pan Krishna zacznie wyjaśniać różne rodzaje ofiar. And then finally he comes to what he describes as the one sacrifice which takes care of all he's explained before. Gdyby dokonać czy uzyskać powodzenie w spełnianiu tych wszystkich ofiar, wtedy zrób tą jedną rzecz. I czym jest ta rzecz? To jest przyjęcie mistrza duchowego. He said with the problem of having to satisfy the senses of this body. Innymi słowy, jeśli masz jakieś problemy z zadowalaniem zmysłów swojego ciała. So in other words, who is Prahlad Maharaj talking to? He's talking to everybody. Więc innymi słowy, do kogo mówi Prahlad Maharaj? Do każdego. Unless you're like Sukadeva Goswami or Shatakopa, then you have to listen to what Prahlad Maharaj is saying. Chyba że ktoś z was jest taki jak Sukadeva Goswami albo Shatakopa.
A jeśli nie jest, to wtedy musicie słuchać Prahlada Maharaja. So, Prahlad Maharaj said, this is what you must do. Date garishta charanai archanaya nishitam. Charana archana. So he's saying that you have to approach the lotus feet, charana. Approach the lotus feet, garishta charana. Means lotus feet of a spiritual master who is coming in disciplic succession. Date Garista Charana Archana. Archana. Not this word archana. It's worship. You have to worship and serve the lotus feet, the bona fide spiritual master who is coming in disciplic succession. Więc należy wtedy zbliżyć się do lotosowych stóp mistrza duchowego i czcić go i służyć mu. Musi być to mistrz duchowy, który pochodzi z sukcesji uczniów. And if you do this, the spiritual master will bless you. Jeśli to zrobisz, to mistrz duchowy pobłogosławi cię. What will be that blessing? A czym będzie to błogosławieństwo? It is two things. To są dwie rzeczy. I mentioned them. When did I mention them? I mentioned them earlier. Talk to the Sankirtan devotees. Wyjaśniłem je już, kiedy wyjaśniałem wtedy, kiedy rozmawiałem z Bhajtami Sankirtami. So the first thing that one receives from the spiritual master is Nisatam Jnana Asim, a very sharp weapon of transcendental knowledge. Więc pierwszą rzeczą, którą ktoś otrzymuje od mistrza duchowego, jest Nishata Asim. Nishata Jnana Asim. Nishata Asim, czyli bardzo ostra broń. A weapon that's so sharp it can even cut through the rope of false ego. Broń, która jest tak ostra, że może przeciąć nawet sznur fałszywego ego. But such a weapon is very heavy. Only the guru can give it, because guru means heavy. He's heavy with this knowledge, with this very knowledge. That's why he's heavy, because he's carrying this gigantic, sharp, blazing sword. It weighs tons. And he's looking for someone to give it to. But who is there who can take it? We're all so weak. Ale jest jeden problem, że ta broń jest bardzo ciężka. Po prostu dlaczego jest ciężka? Ponieważ guru w ogóle oznacza ciężki. I dlaczego jest ciężki? Ponieważ on właśnie nosi tą wiedzę, nosi tą bardzo ciężką broń, ostrą. Blazing means fiery. Taką ognistą po prostu wiedzę i on szuka kogoś, komu mógłby dać po prostu tą broń, ale kto może ją wziąć? Wszyscy są tacy słabi. So then, the guru has to also give us the strength to hold. Więc wtedy guru musi również dać nam siłę do tego, żebyśmy mogli udźwignąć tą broń. So Nishatam Jnana Asim Achyutabala he gives. Achyutabala, the strength which is coming from Lord Achyuta, Lord Krishna himself. Więc on daje właśnie tą siłę Achyutabala, siłę, która pochodzi od samego Pana, od Achyuty. It's like you read in the Krishna book how Krishna killed so many demons. Tak jak czytamy w książce Krishna, jak Krishna zabija tak wiele demonów. Yeah? Like that demon elephant, Kubalapida, gigantic elephant. Lord Krishna jumped on his back and broke it, just with his lotus foot. Snap! Finished. Tak jak ten słoń Kubalapida, gigantyczny słoń, ale Krishna po prostu wskoczył na niego i po prostu go tak jakoś tam złamał mu kręgosłup i wtedy go zabił. Can you imagine? Lord Krishna was pulling this huge elephant by its tail. He was just grabbing the tail and pulling the elephant along and then whipping it around like this and throwing it down. Then he jumped on its back and with one, just like when we in the kirtan we were going, so with one of those, boom, he broke its back. Więc Krishna po prostu możecie sobie to wyobrazić, a właściwie nie możecie.
jak Kryszna po prostu wziął tego gigantycznego słonia za ogon i po prostu go ciągnął, a później go zaczął obracać dookoła, aż w końcu zaczął po nim tupać, tak jak czasami tupamy w czasie kirtanów i jednym z tych tupnięć po prostu złamał mu kręgosłup i go wykończył. This is Achyuta Bala. To jest Achyuta Bala. So the spiritual master he gives his disciples this same power so that we can lift this weapon of knowledge. Mistrz duchowy samą moc po to, żeby mogli podnieść tą broń wiedzy. And then dadha asta shatru, then you can kill your enemy. I wtedy dada asta shatu, możesz zabić po prostu tą bronią swojego wroga. And who is the enemy? A kim jest ten wróg? Lord Krishna says who this enemy is in 3rd chapter of Bhagavad Gita. Krishna mówi, kim jest ten wróg w 3. rozdziale Bhagavad Gity. What is the Sanskrit word for this enemy? Kama. Kama! Jakie jest sanskryckie słowo tego wroga? Kama! Lord Krishna says, Nitya Vairanam, the eternal enemy of the soul. Krishna mówi, że jest to wieczny wróg duszy. This enemy can be killed only with one weapon, the weapon given by the spiritual master. No other weapon will do. I ten wróg może zostać zabity tylko przez jedną broń, przez broń daną przez mistrza duchowego. Żadna inna broń tego nie dokona. And then after the disciple kills this enemy of lust, then Prahlad Maharaj says he experiences svananda tushta. He becomes very blissful, very happy, very relieved and satisfied. I kiedy właśnie uczeń zabije tego wroga pożądania, wtedy staje się bardzo szczęśliwy. Wtedy staje się bardzo radosny, taki bardzo uwolniony. This is Atmarama. To jest Atmarama. Yes. So, the Lord Maharaj says, then in this condition, Svananda tushta upashanti idam vichayata. Then the devotee can happily give up his body. He doesn't have to worry about taking birth again. Death is no problem. Death simply means to meet Krishna, as Prabhupada said. You know, Krishna says, I am death. And the devotee who has defeated the enemy of lust, he actually sees death in this way. Yeah, the karmis, they're dying, oh! And the devotee is, when he's dying, Haribo! Going back home, back to Godhead. I wtedy, jak Krishna mówi, po prostu taki bhakta, on się w ogóle nie boi śmierci. On po prostu umiera z radością. Kiedy karmici umierają, oni po prostu zupełnie tak cierpią. I kiedy bhakta umiera, on widzi po prostu śmierć jako Krysznę. Jest powiedziane, że Kryszna jest śmiercią, więc on widzi śmierć w ten sposób. I kiedy umiera, woła Haribol. So Lord Krishna is instructing us in this verse that all the liberated souls, the truly liberated souls, they acted in this world. They were not inactive, they acted, but with this understanding, knowing that there is only one purpose to action, and that is to serve Krishna. Więc Krishna mówi właśnie w tym wersecie, że wszystkie wyzwolone dusze, one nie podtrzymywały swojego działania, tylko działały w jednym celu. One wiedziały, że trzeba działać, nie trzeba się wyrzekać działania, ale trzeba działać tylko w jednym celu, aby służyć Krysznie. These liberated souls, by their attachment to the lotus feet of Krishna, by their determination to serve Him and Him alone, they all conquered the eternal enemy, lust. Dusze przez to przywiązanie do służenia Krysznie i przez służenie tylko i wyłącznie Jemu pokonały po prostu tego wiecznego wroga pożądanie. So then in the next line, Lord Krishna says, Guru karmaiva tasmat tvam purvai purvataram kritam. Therefore, you should perform your duty. He's speaking to Arjuna, but he's speaking to all of us. You should perform your duty following in their footsteps. I dlatego Krishna mówi dalej, że Ty powinieneś spełniać swój obowiązek, idąc w ślady tych wyzwolonych osób. This purvai purvataram.
It means follow those who have come before us, those our predecessors in the disciplic succession. Follow their example, which is Purvatara, means it is very ancient, very old. It is nothing new, nothing newly invented. To Purvataram oznacza, że my mamy iść w ślady tych, którzy szli przed nami, którzy szli po prostu od czasów starożytnych, od wszechczasów, a nie, oni niczego nowego nie wprowadzili, to nie jest jakaś nowa droga. You notice in texts 2 and 3 of this same chapter, Lord Krishna announces that this is his purpose for speaking Bhagavad Gita, to give again this ancient and original transcendental knowledge. Krishna w drugim i trzecim wersecie tego rozdziału oznamia, że właśnie on wypowiada tą Bhagavad Gitę w tym celu, aby przywrócić, przekazać ją ponownie. Evam parampara praptam imam rajasayu vidhu. This knowledge was handed down from ancient times via the parampara, the disciplic succession. Parampara in Sanskrit means one after another. So one spiritual master after another, he handed this knowledge down from very ancient times. Ta najwyższa wiedza przekazywana była od starożytnych czasów przez sukcesję uczniów. Parampara oznacza tutaj przekazywanie przez jednego mistrza drugiemu mistrzowi duchowemu i dotyczy to bardzo, bardzo starożytnych czasów. Then in the next verse Lord Krishna says, Sa evayam mayatedya yoga prokta puratana. And I am here today, Arjuna, to teach this same ancient, Puratana means very old, this ancient and original system of bhakti yoga to you. I Krishna mówi dalej, Sevayam mayatedya yoga prokta puratana, że ja jestem tutaj po to, aby przekazać Ci tę starożytną. Puratana oznacza bardzo starożytną naukę o związku z najwyższym Tobie. And you'll find also in Srimad Bhagavatam this same word appears, for instance, when Lord Kapila begins to teach his mother Devahuti. And this took place also millions of years ago. This was in ancient times. And yet he declares to his mother that Tam avocham puratana. He says, now I will speak this knowledge today, which is very, very old. And this was millions of years ago. I to samo możemy znaleźć w Srimad Bhagavatam, na przykład kiedy Kapila Devi instruuje swoją matkę Devahuti, co dzieje się już miliony lat temu, co już jest w bardzo starożytnych czasach. On również używa tego słowa, że przekaże Ci tą wiedzę Puratana, która jest bardzo, bardzo stara. And then he tells his mother just what this knowledge is that he is about to explain. I następnie tłumaczy swojej matce, czym jest ta wiedza, którą właśnie jej wyjaśni. And he says, Jnana vairagya yuktena, bhakti yuktena chatmana, paripashyati udasina, prakrite cha hataujasam. He says that I am going to explain to you what is jnana, vairagya, and bhakti yoga. Mówi on, że ja wyjaśnię Ci po prostu czym jest jnana, czym jest vairagya i czym jest bhakti yoga. These three constitute this ancient and original system of spiritual knowledge that comes from Krishna. Te trzy rzeczy tworzą tą wiedzę duchową, która pochodzi od Kryszny. Jnana, transcendental knowledge of the soul, that the soul is different from the body, and that the soul is part and parcel of the Supreme Soul, Krishna. This is Jnana. Jnana, czyli że
wewnątrz ciała jest, że wewnątrz ciała jest dusza, która jest po prostu cząstką Najwyższego, jest integralną cząstką Najwyższego Pana. To jest Jnana. And Vairagya, renunciation of all sense gratification or even mental speculation. I Vairagya, wyrzeczenie wszelkich przyjemności zmysłowych i nawet mentalnej spekulacji. And of course Bhakti Yoga, the rendering of transcendental devotional service to Lord Krishna. I oczywiście Bhakti Yoga, pełnienie transcendentalnej miłosnej służby dla Kryszny. So Lord Kapila tells Devahuti, Paripashyati Udasina, when you have received this knowledge, then you will see everything in the proper perspective. Pan Kapila tłumaczy Devahuti, że kiedy zdobędziesz tę wiedzę, wtedy będziesz widziała wszystko we właściwej perspektywie. What does that mean? Just as we heard, this that one will be free of this kama sankalpa, this motivation of material sense gratification in all of his actions. A co to oznacza? To oznacza, że ktoś będzie kama sankalpa, wolny od po prostu wszelkich motywacji przyjemności zmysłowych w swoim działaniu. And Lord Kapila Dev says, as soon as one is situated in this teaching, this ancient teaching, then prakrita cha hatau jasam, then the material nature, Maya, will no longer act on him. I Pan Kapila Deva tłumaczy, że kiedy tylko ktoś usytuuje się w tych naukach, zdobędzie te nauki, to wtedy Maja nie będzie miała już dużej jak gdyby dostępu do niego. He will be free of material desires. Będzie wolny od pragnień materialnych. So this verse by Lord Kapila Dev is very significant because we find in the verse spoken by Sarvabhauma Bhattacharya in glorification of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we find the same points I mentioned. Więc ten werset Kapila Devy jest bardzo istotny, ponieważ możemy zobaczyć, że te same punkty, te same rzeczy są wspomniane przez Sarvabhauma Bhattacharya, kiedy gloryfikuje on Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vairagya vidya nija bhakti shiksarkam eka purusha purana. He's glorifying Lord Chaitanya because he has come in this age of Kali, this modern age, to teach three things: Vairagya, Vidya, Bhakti Yoga, Shiksarkam Eka Purusha Purana, which is ancient original teaching coming from Lord Krishna. Więc on gloryfikuje Pana Chaitanya dlatego, że przybył on, aby uczyć trzech rzeczy: Vairagya, Vidya i Bhakti Yoga. I te trzy rzeczy, te nauki są niesłychanie starożytne. So by being situated in this ancient and original teaching, which is coming down the parampara to the present day by way of this Sankirtan movement, then one can act as Lord Krishna is declaring here in this verse, act without any material motive, following exactly in the footsteps of our predecessors in the disciplines. I poprzez działanie zgodnie z tymi naukami, które są tak oryginalne i starożytne, my możemy zacząć również działać wtedy zgodnie z tym wersetem. Możemy zacząć działać możemy zacząć iść śladami po prostu naszych poprzedników. Are there any questions? Czy są jakieś pytania? Są symptomy osoby Atmarama w naszym procesie, ponieważ wiadomo, że nie chodzi nago, ani nie chodzi do dziury dzisiaj. What are the symptoms of the Atmarama person in those days? Since we know in our movement, since we know that there are no naked people or people who enter some house in the tree. So, Atmarama means to be situated in transcendental bliss. Atmarama oznacza bycie usytuowanym w transcendentalnym szczęściu. So someone once asked Srila Prabhupada, what is the instrument for measuring transcendental bliss? Więc kiedyś ktoś zapytał Srila Prabhupada, jakie jest narzędzie do mierzenia
transcendentalnego szczęścia. And I don't have cartels. Prabhupada he picked up some cartels. But I have only these wumpers. I Śla Prabhupada po prostu tak złapał za kartale, ale tu nie ma żadnej kartali, więc łapie za te wumpers. So this is the instrument for measuring transcendental bliss. I to jest instrument mierzenia transcendentalnego szczęścia. The more that one is doing this, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The more one is doing this, the more he's situated in transcendental bliss. That means he is Atmarama. Im bardziej ktoś to robi, tym bardziej usytuowany jest w transcendentalnym szczęściu. I to oznacza, że jest Atmarama. So that is how you can tell. W ten sposób można rozpoznać, kim jest Atmarama. Prabhupada gave us this scientific instrument Śla for measuring transcendental bliss. Prabhupada dał nam to naukowe narzędzie, urządzenie czy instrument do tego, żeby mierzyć transcendentalne szczęście. So everyone can measure themselves. Każdy może zmierzyć samemu. Yes. Jest taki werset, który opisuje, że to samo przywiązanie, które mamy do materii, które jest przyczyną niewoli skierowane do mistrza duchowego, jest przyczyną wyzwolenia. Czułeś to przekonanie? There is a verse that the same attachment we have to the matter, if we direct it to the spiritual master, then it can be the cause of liberation. To jest przyczyną niewoli skierowanej do moje pytanie jest, nie mogę sobie wyobrazić jak chciwość, czy loba może być. Can you explain how Ja mogę sobie wyobrazić jak chciwość, jak kama, która nas wiąże, jak to można sobie kochać. so he can understand how can we direct greed or love, but he cannot imagine how can we direct it karma to the spiritual master. You can't. Nie można. There are 4 propensities: eating, sleeping, mating, defending. Są 4 takie skłonności: jedzenie, spanie, uczenie się w pary i obrona. So you can purify the eating by eating prasadam, Można oczyścić jedzenie przez jedzenie prasada, which is given by the spiritual master. co jest dane przez mistrza duchowego. That is explained in the Shikshashtakam prayers. In the Guru Vashtakam prayers, the spiritual master becomes very pleased. Chaturvid Hashri Bhagavat Prasad. He's very pleased to see the disciples taking Bhagavat Prasad. Jest to wyjaśnione w Guru Vashtakam, gdzie jest powiedziane, że mistrz duchowy jest zadowolony, kiedy widzi, jak jego uczniowie spożywają Krishna Prasada. The spiritual master, in the ashram of the spiritual master, he gives time for his disciples to take rest. W ashramie mistrz duchowy daje czas swoim uczniom na spoczynek. And defending is also can become a spiritual activity. For instance, the spiritual master teaches his disciples the art of vichar. There's prachar, preaching, and there's vichar. Vichar means to argue, to attack and defend in philosophical discussion. Więc mistrz duchowy również daje takie narzędzie do obrony, jest achar i vichar. I vichar oznacza atakowanie po prostu osób, które próbują się przekonać. Just like you may know how Srila Jiva Goswami, when this one puffed up pundit received a letter, a statement from Jiva Goswami's spiritual master, that he was defeated in argument. Rupa Goswami was not interested in talking with this person.
This person was demanding, you argue with me. Goswami said, why should I waste my time? What do you want? I want a statement from you that you were defeated by me. All right, he wrote it out, gave it to him. And then a little later, this same puffed up Pandit, he met Jiva Goswami. And when Jiva Goswami heard that he had received this statement from his guru, and Jiva Goswami, he defended his spiritual master's honor by so utterly defeating this Pandit that he practically died on the spot. Więc nie wiem, ale może niektórzy z Was o tym słyszeli, jak Jiva Goswami spotkał kiedyś takiego nadętego pandita, który zwrócił się do jego mistrza duchowego, Swarupy Goswamiego, że on chce po prostu z nim się wspierać filozoficznie, ale Rupa Goswami stwierdził, dlaczego ja mam tracić czas po prostu na jakieś spory. Zapytał go, czego ty chcesz? A ja chcę, żebyś mi dał papierek, że ja zostałeś przeze mnie pokonany. Więc on podpisał ten papierek, proszę bardzo, weź sobie, będę zadowolony. Ale ten pandit udał się później do Jiva Goswamiego i chciał też taki papierek dostać, czy tam liść, nie wiem. I kiedy Jiva Goswami usłyszał, że po prostu on ma taki list już czy tam podpis od swojego guru, wtedy po prostu wpadł w taki gniew, że kompletnie pokonał tego pandita w filozoficznej dyskusji do tego stopnia, że ten pandit niemal umarł na miejscu. So these three, eating, sleeping, and also defending, the spiritual master actually trains his disciples in his ashram, in these activities, the spiritual forms of these activities. Więc te trzy rzeczy, jedzenie, spanie i obrona, są uczone przez mistrza duchowego w ashramie. On po prostu uczy duchowych form tych czynności. But the mating, then the spiritual master, he releases his disciples from the ashram. If his disciples have this desire, the spiritual master has no place for them in his ashram. He says, go out and get married. Ale kiedy pora jest na łączenie się w pary, kiedy uczeń po prostu jak gdyby wyraża swoje pragnienie łączenia się w pary, wtedy mistrz duchowy uwalnia go z tego ashramu i mówi, o, jeśli masz to pragnienie, to po prostu musisz opuścić ashram i się ożenić. So, of course, the disciple continues to serve the spiritual master as grihasta. But the point is that one propensity, mating, that cannot be dovetailed within the ashram of the spiritual master. He has to go out, live, work in the material world, and serve his spiritual master by offering the results of his activities. Więc jeśli chodzi o tę czynność, ta czynność nie może być jak gdyby skierowana, uduchowiona i tak połączona z czynnościami duchowymi. Chodzi o to, że taka osoba musi po prostu opuścić ashram, założyć rodzinę i to nie znaczy, że ona po prostu zupełnie zaprzestanie działania, tyle że zostanie grihastą i poprzez jakąś pracę materialną, oferowanie rezultatów swojej pracy ona również będzie służyć mistrzowi duchowemu. Prabhupada said, it's a very clear statement. The purpose of this Krishna consciousness movement is to stop sex life. Prabhupada stwierdził, jest to bardzo jasne oświadczenie, że celem tego ruchu świadomości Kryszny jest powstrzymanie życia seksualnego. So in Grihastha ashram it is brought under control. Więc w ashramie grihasty jest ono wzięte tak pod kontrolą. Restricted. Ograniczone. For a very limited purpose. Do bardzo ograniczonych celów. But then, by the end of one's life, one must have stopped it completely. Ale pod koniec swojego życia należy je zupełnie przerwać. Mumukshubi. This is liberation. Mumukshubi, to jest wyzwolenie. If one, as we've just read, if one does not attain this mumukshubi, there's no question of being situated in real Krishna consciousness. I właśnie powiedzieliśmy, że jeśli ktoś nie osiągnie tego mumukshubi, to nie ma kwestii po prostu osiągnięcia świadomości Kryszny. All right? Srila Prabhupada ki jai.